Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem chciałbym Was zaprosić do recenzji książki Piotra Zychowicza pod tytułem Ukraińcy. Zapraszam. Tak prezentuje się jej okładka. Dostałem ją na święta. Oczywiście, jak można po tytule na samym wnosić, jest to książka z cyklu ukraińskich, a więc sięgam po nią zasadniczo tylko dlatego, że po prostu wybuchła rok temu wojna na Ukrainie. No i oczywiście pewien wpływ na to miało to, że tą książkę ostro skrytykował doktor Napierała, którego też tak od pewnie pół roku sobie słucham. No i nim przejdziemy do tego, o czym jest ta książka, standardowo oczywiście dzielę recenzję na krótką historię o tym, krótkie streszczenie książki i opowieść o tym, o czym ona jest. Potem wrzucam garść cytatów, a na końcu daję swoją ocenę. Ale nim do tego przejdziemy, mamy spis treści, a w spisie treści pozaznaczałem troszkę plusików. Nie wiem, czy je widać, ale wydaje mi się, jak tak patrzę z daleka, że tak. I co te plusiki oznaczają? Właśnie jeszcze raz pokażę, żebyście widzieli, jaka to jest ilość. Plusiki oznaczają lenistwo. Innym słowy, tak na oko, nie wiem, 30%, 25% książki to są po prostu chamskie kopiuj wklej z różnych periodyków, do których pan Zychowicz pisze, artykuły w sensie, przeklejone. I może byłoby to spoko. Problem polega na tym, że zarówno Rzeczpospolitę czytam, jak i tam do rzeczy i Rzeczpospolita historia, coś takiego, czy tam do rzeczy historia, nieważne, generalnie wszystkie te artykuły już czytałem w wersji papierowej. W związku z tym po prostu omijałem te rozdziały. Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo chamskie rozwiązanie, bo chyba nie ma tutaj, przynajmniej z tyłu okładki, żadnej informacji o tym, że tutaj będziemy mieli do czynienia z taką ilością chamskich przedruków. To sprawia, że jest to wielkim minusem. Myślę, że autor mógłby po prostu zlecić jakiemuś ghostwriterowi przepisanie tych artykułów i wtedy pewnie nawet bym się nie ogarnął, że są to po prostu zreinterpretowane przedruki, ale autor po prostu na końcu podaje źródło swojego własnego artykułu, który jest tam wywiadem czy jakimś tekstem. Na końcu mamy oczywiście potężny spis, indeks nazwisk. Po drodze ładne, fajne zdjęcia kolorowe, to też się nie zawsze zdarza oczywiście. Książka jest za 6 dych, ale niestety książki podrożały. I książka skupia się powiedzmy na... właściwie uczciwie jest powiedzieć, że mimo, że XX wiek i stosunki polsko-ukraińskie są większością treści tej książki, to autor skupia się na praktycznie całej historii polsko-ukraińskich stosunków, tam od XVI-XVII wieku do współczesności. Oczywiście, jeżeli oczekujecie tutaj jakichś historii związanych z agresją rosyjską od 2014 roku, to raczej tego nie dostaniecie. Ale tak się zdarza. Jest tutaj wszystko podzielone na części.
część pierwsza rozmowa o Ukraińcach, część druga Rzeczpospolita Trojga Narodów, część trzecia Zagłada ziemiańskiej Arkadii, część czwarta Wielki Głód i Wielka Głupota, część piąta Okupanci i terroryści i część szósta Wojna, ludobójstwo, komunizm. Jeśli chodzi o taką długą i wyczerpującą recenzję, to zachęcam do sięgnięcia po recenzję doktora Napierały. Link dostaniecie w opisie. Ale jeśli chodzi o moją recenzję, to fajną rzeczą było to, czego stąd się dowiedziałem, że zasadniczo ten Wołyń nie był niesprowokowany, że trzeba pamiętać, że zarówno Żydów, jak i Ukraińców traktowano jak obywateli drugiej kategorii w dwudziestoleciu. Jakieś takie klimaty pewnie trochę jak czarni w Ameryce, więc po prostu jakby nienawiść narastała, bo oni tam byli tłuczeni przez policję, były niszczone ich te zbory bodajże, cerkwie, zbory to inna religia, więc były niszczone cerkwie, byli prześladowani, wtrącani do więzień i tak dalej, więc to nie było takie proste po prostu i to było, myślę, najistotniejsze, co zostało wyciągnięte z książki. Ale jeśli chodzi o cytaty, to pierwszy cytat. Co z językiem na Ukrainie? Jak to wyglądało na Wołyniu? Pytanie, a odpowiedź. Ci ludzie mówili tym samym językiem. W książce Trójkąt Bieszczadzki opisałem to na przykładzie powiatu leskiego. Wszyscy tamtejsi chłopi posługiwali się lokalnym językiem ruskim. Dziś powiedzielibyśmy ukraińskim. Różnił ich tylko obrządek, w którym się modlili. Język, sposób życia, obyczaje były identyczne. Dopiero nacjonalistyczna agitacja z przełomu XIX i XX wieku zaczęła dzielić ich na Polaków i Ukraińców. I tak oto sąsiedzi nagle okazali się członkami dwóch grup poróżnionych zaciekłym konfliktem. Nacjonalizmy dzieliły na swoich i obcych. Dotychczasowy świat zgodnego współżycia został wywrócony do góry nogami. I to pierwszy cytat. Drugi cytat. Ilu Polaków zginęło w czasie tego ludobójstwa na Wołyniu? Przyjmuje się, że na Wołyniu i Galicji Wschodniej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 000 Polaków. Z kolei sprawców zabójstw było maksymalnie 35-45 tysięcy. A ilu Ukraińców mieszkało na tych terenach? Ponad 5 milionów. Czyli w masakrze brał udział niecały 1% ukraińskiej społeczności. Warto to sobie uświadomić. Powszechne wyobrażenie jest bowiem takie, że wszyscy Ukraińcy nagle rzucili się na swoich polskich sąsiadów. Tu wracamy do fałszywej narracji o spontanicznym, masowym buncie chłopskim, żywiole, którego nic nie mogło powstrzymać. Polsko-ukraiński spór terytorialny o Lwów, Galicję Wschodnią i Wołyń nie mógł być oczywiście rozstrzygnięty w sposób kompromisowy. No i oczywiście ciekawą historią jest to, co tu widzimy na zdjęciu na okładce książki, czyli de facto sprawa taka, że Polacy zdradzili Ukraińców tam na początku dwudziestolecia, więc fajne oczywiście, że Zychowicz pokazuje to wszystko w odcieniach szarości. No i ostatni cytat. UPA na Wołyniu dążyła do wymordowania i wypędzenia całej polskiej ludności cywilnej. UPA w Bieszczadach zaś skupiała się na obronie ukraińskiej ludności cywilnej przed komunistami. Utrudniała rekwizycję, pacyfikację i deportację, atakowała posterunki komunistycznego wojska i milicji, a więc walczyła z tym samym totalitarnym reżimem, co żołnierze wyklęci. Innym słowy, nie ma co się dziwić, że na Ukrainie zdarza się, że czczą Banderę czy innych swoich nacjonalistów, a to z tego prostego powodu, że po prostu oni potem też walczyli z komuchami. I jeśli chodzi o moją ocenę tej książki, to niestety wbrew temu, co można było by wnosić, jestem w stanie ocenić ją tylko na 4/10. Niestety, ale dla mnie nieakceptowalnym jest taki sposób tworzenia książki, że po prostu się ścinki zrzuca bez żadnej
edycji praktycznie swoich różnych wypowiedzi. Niestety zarówno w książce Zychowicza i Bartosiaka nadchodzi trzecia wojna światowa. Mamy ten sam case, więc wydaje mi się, że to jest modus operandi pana Piotra. Myślę, że książka by zasłużyła na 6 na 10 z powodu tego właśnie spoglądania w szary sposób na przeszłość, ale tak to tylko 4 na 10 i to wszystko. Dzięki, do zobaczenia, cześć. Доброго ранку ввечері. Мене звати Світлана і, як ви здогадалися, я з України. Щиро дякую за перегляд відео про книгу Пейотра Зиховича «Українці». Історія між нашими народами складна, але завдяки агресії Росії проти моєї країни ми можемо її переписати. Пропоную підписатися на канал, поставити лайк і поширити відео. Побачимось наступного тижня. Привіт!